Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Boruś. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie o Karnotaurze. Bohaterem tego odcinka będzie ogromny prehistoryczny wszystkożerca, a więc Therizinosaur. Przed rozpoczęciem zachęcam was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, skomentowania go oraz do zasubskrybowania mojego kanału, gdyż mój kanał dobił już prawie do 100 subskrypcji. Tymczasem przejdźmy do odcinka, ruszajmy z materiałem. Therizinosaur to sporej wielkości wszystkożerny dinozaur żyjący w późnej kredzie, a więc około 70 milionów lat temu na terenie dzisiejszej Mongolii. Był największym przedstawicielem grupy Therizinosauroidów oraz należał do grupy Coelurosaurów. Waga jego ciała wynosiła od 3 do 6 ton. Długość jego ciała wynosiła około 10 metrów. Teraz powiedzmy sobie, co jadł Therizinosaur. Głównie żywił się roślinnością, a więc paprociami i liśćmi drzew oraz owadami. Jednak nie bez powodu nazwałem go wszystkożercą, ponieważ czasami zdarzało się, że ten dinozaur zjadał inne, głównie małe dinozaury. Co ciekawe, ten z zachowania spokojny dinozaur potrafił doskonale się bronić, grożąc śmiertelnością bronią, w razie ataku nawet największym drapieżnikom. Były to 70-centymetrowe pazury, którymi mógł poważnie zranić lub nawet zabić najgroźniejsze drapieżne teropody. Najdłuższy z nich to był środkowy pazur. Wielu naukowców dyskutuje na temat, czy Therizinosaur miał opierzenie na ciele. W rzeczywistości, choć wiele wskazuje na to, że mogło u tego dinozaura opierzenie występować, to jednak nie jest to pewne i nie ma całkowicie potwierdzenia tej teorii. Tymczasem chciałbym jeszcze powiedzieć trochę na temat tego, przed kim dokładnie się bronił – pazurami. Chodzi mi o takie dinozaury jak tarbozaury, żyjące w tym środowisku, co Therizinosaury oraz w tym samym czasie. Powstał nawet na ten temat film i jeśli się nie mylę, ma on tytuł Wędrówka dinozaurów, jednak nie jestem pewien. Teraz chciałbym omówić jednak pewną pomyłkę naukowców. Chodzi o pomyłkę, która gdyby przetrwała, sprawiłaby, że nie zrobiłbym filmu o Therizinosaurze. Ponieważ aktualnie robię filmy o dinozaurach, a na podstawie błędnych badań naukowcy kiedyś stwierdzili, że Therizinosaur nie jest dinozaurem, lecz żółwiem. Wiem, że trudno to sobie wyobrazić, jednak tak było. Jednak gdyby ta teoria przetrwała, to wyobrazilibyśmy sobie prehistorycznego żółwia ważącego ponad 5 ton i mierzącego 10 metrów długości. Pierwsze jego skamieniałości pochodzą z okresu Maastrichtu, a więc z późnej kredy. Moi drodzy, tak jak obiecałem, za niedługo ukaże się pierwszy odcinek z serii województw. Będzie on dotyczył Wielkopolski, kolebki narodu polskiego. Mam szczerą nadzieję, że seria przyjmie się dobrze, gdyż pierwsza moja seria dotycząca kosmosu przyjęła się tak dobrze, że wszystkie jej filmy mają około 20 łapek w górę. To dla mnie bardzo dobry wynik. Jeśli nie oglądaliście filmów o kosmosie, to do tego zachęcam. Zachęcam was także do podsuwania propozycji na filmy. Po serii z województw chciałbym wrócić do kosmosu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Podczas gdy wy oglądaliście filmiki o dinozaurach, ja szukałem materiałów i pomysłów na ciekawe odcinki. Jeszcze raz was zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz skomentowania go i subskrypcji. Już wkrótce staniemy się bardzo dobrze rozwiniętą i dużą społecznością. Tymczasem żegnam się z wami, życzę wam wszystkim zdrowia i do usłyszenia. Cześć!